Wyobraź sobie ten moment. Stoisz na starcie. Silnik wyje. Opony kleją do asfaltu jak nigdy wcześniej. Każdy detal dopięty i każdy ruch zaplanowany. Masz pełną kontrolę. I wtedy niebo pęka. Pierwsza kropla. Niby niewinna, prawie niezauważalna. Druga. Już czujesz, że coś jest nie tak. Trzecia. I wszystko, co budowałeś kilka godzin, rozpada się w kilka sekund. To nie jest zwykła zmiana warunków. To nie jest trochę trudniej. To moment, w którym fizyka przestaje być po twojej stronie. Deszcz. Największy wróg RC Nitro On-Road. Cichy zabójca przyczepności, niszczyciel precyzji, test nerwów, sprzętu i umiejętności. Dzisiaj rozłożę to na czynniki pierwsze i pokażę, dlaczego to zmienia wszystko. Dlaczego deszcz jest naszym największym wrogiem. Ano dlatego, że jazda na mokrej nawierzchni nie sprawia przyjemności. Podczas deszczu na oponach piankowych jazda jest praktycznie niemożliwa. Potrzebujemy wymieniać na specjalne opony, które nadają się na deszcz. Ale nawet na tych specjalnych deszczowych oponach jazda wcale nie jest przyjemna. Tutaj nie rozchodzi się już, kto będzie szybszy. Chodzi o to, kto dojedzie do końca i komu nic się nie stanie. Jazda w czasie deszczu jeszcze bardziej oddziałuje na model. Woda dostaje się praktycznie wszędzie. Do łożysk, do skrzyni biegów, do sprzęgła, wszędzie. Dlatego modele na deszcz są specjalnie przygotowywane. Budowane są wtedy specjalne osłony, tutaj na koła, z przodu i z tyłu, które niwelują zachlapanie całego modelu. No dobrze, możemy mieć model przygotowany perfekcyjnie na deszcz. Nie oznacza to jednak, że nic się nie stanie i że model dojedzie do końca. Woda nadmiarowo chłodzi silnik, co obniża jego skuteczność pracy. Silnik jest bardziej zdławiony i może zgasnąć. Dodatkowo przez filtr powietrza może dostać się woda do silnika. To może spowodować nawet zatarcie. Elektronika też jest narażona na zalanie, więc ryzyko zwarcia albo zepsucia się serwa jest dosyć duże. Dlatego właśnie organizatorzy nawet bardzo dużych zawodów w Europie i na świecie raczej odchodzą od organizowania zawodów w deszczu. Jest to po prostu kompletnie nieopłacalne. Ja dzisiaj również miałem akurat wybrać się na tor na trening, ale ze względu na deszcz nie jest to możliwe, stąd ten pomysł na ten film. Mimo wszystko pojadę dzisiaj na tor, bo muszę jeszcze odebrać nowy chip do bramy i przy okazji pokażę wam, jak wygląda taka mokra nawierzchnia i na co trzeba bardzo uważać na torze przy takim deszczu. Ale z jazdy dzisiaj zrezygnujemy. No trzeba powiedzieć, jestem trochę zażenowany tą pogodą, bo mieliśmy jeszcze do końca dotrzeć ten nowy silnik oraz wypróbować nową aparaturę. No ale niestety ze względu na pogodę nam się to teraz nie uda, także następny termin treningu może być w przyszłym tygodniu po pracy albo w przyszły weekend, o ile pogoda znowu się nie skiepści. Dobra, jedziemy na tor, zobaczymy co tam się dzieje i odbierzemy przy okazji chip do bramy. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? A więc tak wygląda mokry tor. I teraz na co najlepiej zwrócić uwagę, to właśnie na to, że tutaj nie istnieje teraz idealna linia jazdy, tylko trzeba patrzeć na kałużę, bo wjazd w kałużę równa się albo zalanie silnika, albo przyduszenie silnika poprzez rurę wydechową, albo zalanie elektroniki i tak dalej. Przykładowo tutaj mamy taką kałużę. Ona nawet nie jest taka duża, nie? Ale dla modelu to jest bardzo duża. Wjazd w nią oznacza zalanie całego modelu oraz przyhamowanie go. Także na takim mokrym asfalcie to szukamy generalnie linii, gdzie jest najbardziej sucho, a nie gdzie jest ona najlepsza i najszybsza. Druga sprawa, najazd w szykanie szybkiej na tę linię oznacza w bardzo dużym prawdopodobieństwie poślizgnięcie się całego modelu, już nie mówiąc o zahaczaniu o grzybki lekko. Tutaj to jest po prostu śliskie, to jest farba. Jak ona jest mokra, to jest 2 razy bardziej śliska niż normalnie. Także też najazd na grzybki i cięcie zakrętów tutaj
nie wchodzi w ogóle w grę. Tutaj na tym torze akurat jest to dobre, że nie mamy tutaj przy wjeździe spadku, ale na dużej ilości torów w pitboxie jest spadek i tutaj zbiera się woda. No i wtedy wjazd też jest utrudniony. Także widzicie, że na takim torze raczej jazdy nie ma. Unikamy tego jak ognia. Można zepsuć model, można się tylko powkurzać. Nic też nie przetestujesz, bo ustawienia działają odwrotnie niż na normalnym torze. Jest wolno, jest zimno i trening jest dosyć słaby.